Nie, dzisiaj nie wstaję. Jezu, ale jestem dzisiaj zmęczona. Jeszcze nie wstałam, ale zmęczona, nie wstaję. Dobry. Dobry Wolwi. Przywitaj się ładnie. Dzień dobry, jestem najlepszy Wolwi na świecie. A moja pani Iwonka idzie się właśnie wykąpać. Dzień dobry, Iwonko. I w tej właśnie chwili pomyślałam sobie, że to będzie dobry dzień. Joj, patrzcie, taką pauzę kręci długą. Ja, no nic Wolwi. Odpalamy się, grzejemy się. O, dzisiaj mam proste włosy, ale zaraz je nakręcimy, jak sobie trochę podeschną jeszcze. Dobra, rozpoczynamy to tacho. A, de facto ta 11 i tak jest nieważna, bo skoro skończyłam po 14 godzinach pracy około, no to skąd te 11 godzin pauzy? Plomby i tak dalej, już jest wszystko sprawdzone. I to tak jak wstaję zaraz, lubię sobie przejść zestaw dookoła, jak idę do toalety. Tak, Bulbuniu, jedziemy dzisiaj do domku. No dzisiaj mamy 860 km. Nie ma cienia szansy, że ja dojadę do Opola. Za nic, na żadne skarby świata. Także nawet dzisiaj odpuszczam. Kompletnie odpuszczam. Jest piątek, jesteśmy na niemieckim Zagłębiu. Spodziewam się jakichś 3 korków dłuższych. Także jest to niestety nieuniknione. Taki mamy klimat. Nawet się nie stresuję. Objazdami też nie będę jeździć, chyba że to będą jakieś takie mega korki. To wtedy tak. Jakbym miała stać kilka godzin, to pojadę objazdem, ale inaczej nie jadę objazdami. Jestem bardzo zmęczona dzisiaj. Hopie, tu mam stopa. Dobra. Vielen Dank. Ustąpił mi. To gazujemy w ten piątek. Jakoś przeżyjemy. Spodziewam się, że do Polski nawet nie dojadę. A pojedziemy, czy pojedziemy na Magdeburg i na Berlin, ale raczej pojedziemy dołem na 14. W Magdeburgu na 14, na Lipsk i tam na Drezno. Na Berlin to dzisiaj idą wszystkie kierunki, przecież też południowo-wschodnie. Jezu, północno-wschodnie. Woda. Już wczoraj wylałam wodę na dywanik, ale wiecie co? Dzięki temu mi się dobrze spało. Bo ja oczywiście tego nawet nie ścierałam, bo kurde, hopie! Patrzcie, już z rana mi na zakręcie wyjeżdża. Co mnie to wchodzi, że on musi się wyciągnąć na zakręcie, to on się musi wyciągnąć. Więc powinien był na mnie poczekać. Skoro chce wjechać na mój pas. Od rana trzeba uważać, także lecimy! Po tych górkach przed Hanowerem na trybie ekonomicznym. Wszyscy mnie wyprzedzają, wszyscy mi trąbią, żeby się przywitać. Ja sobie myślałam, kurde, ale wiocha, co ja tu za wiocha odwalam? Wyłączyłam tryb eko i już jadę normalnie. Co sobie dzieje pod górki, tak kiedykolwiek jeździłam na gabarytach, wszystkich lewym brałam, a teraz co, swoją ciężarówką nagle mnie ekonomia przyszła do głowy. Co prawda paliło już 6 zł, ale ja tam ostatnia nie będę jechała. Volvo. Jedziemy. I oto jest pierwszy korek. Na szczęście nie w moją stronę. A który kilometr? 302. Co ta ciężarówka zrobiła, to nie wiem. Bo naczepę miała postawioną w powietrze pod kątem 45 stopni. W górę, więc nie wiem, czy jest takie straszne najechanie. Ale piątek, to jeszcze pod górkę. I think I like that instead. Yeah.
tak, bo to na 30 zjeżdżałem. No tak. Dzisiaj trzeba uważać, powiem wam, bo to dzisiaj, jeszcze godziny poranne to jeszcze nie, ale później jak się zacznie szał powrotu do domu, do Polski, to jest naprawdę niebezpiecznie na autostradzie. W Polsce 4, w Niemczech 2. Autostrada śmierci. Wyprzedził mi i mi tak wjechał. I mnie prowokuje. No przecież mnie prowokuje. Jak zahamuje on, to ja nie. I go wtedy wyprzedzę górą. Wezmę go górą. O, tak. Patrzcie, to jest kilometr 100, który? O, Skoda moja jedzie. Może ktoś mi ukradł, a nie, bo to bez dachu panoramicznego. To nie. Stoi sobie w Opolu grzecznie, czeka na Iwonkę. Nie, bez dachu panoramicznego to Skoda taka biedna, taka puszkowata, nie? O, jest lepszy. Ja już sobie zaczęłam robić takie szydery. Dobra, jest 108 km. Jesteśmy na Magdeburgu i wiecie co to oznacza? Patrzcie, wjechaliśmy do Zwężki praktycznie bezpośrednio. Zatem jeden ogromny korek już za nami. Wiecie co? I to jest bardzo ciekawe, bo popatrzcie, jakbym się nastawiała na to, że muszę dojechać, to pewnie... Jezu, ale wyglądam się. To by pewnie wyszło na to, że by były same korki. A jadę, jest godzina 12 dochodzi i no pięknie. Kurde, wyjechać w Zwężkę na Magdeburgu na A2 w kierunku domu w piątek bez korka, no to ja nie wiem, ale tu się jakieś czary dzieją, naprawdę. To jest niemożliwe. A jednak jedziemy. 7 godzin jazdy, no ale widzicie, mam tak, teoretycznie według nawigacji na ten moment mam 7 godzin 5 minut jazdy, a mam wyjechane 3,45, no to dalej jest. Chociaż teraz są te opcje takie, żeby zjechać, nie? Na 12 godzin jazdy, jak na bazę. Ale dobra, tak czy tak mam jutro spotkanie w sobotę. Jutro mam dopiero spotkanie w drodze powrotnej na Śląsku, więc jest mi to całkiem obojętne, kiedy dojadę. Mogę sobie jechać dzisiaj spokojnie, gdzieś sobie stanę po drodze na pauzę, na noc i dojadę nad ranem, pojadę do domu, wstępując do spotkania. Ale idzie pięknie. Jezu, patrzcie, już Magdeburg przyjechał. Co tu się dzieje? Czyli co, mam jechać na Berlin, mówisz? Nawigacja? Patrzcie, no mówi, że nawigacja na Berlin. I w sumie jak sprawdzałam sobie w Google, na wszelki wypadek, to też na Berlin. No to idziemy na Berlin. Teraz sobie zjadę tutaj na setnym pewnie na Magdeburg, na pauzę. Chociaż może by na 40 zjechać. A jeszcze mam Zwężkę z 20 km, jakaś lekko na żółto. Mam 5 dych do 40 Buchholtala. No, można było tak zrobić, minąć tą Zwężkę, akurat zajechać na 4,20. 5. Nie, nawet było tu 15, no to 4,20. Wtedy pauzę wykręcić, no i to będzie bezpieczniejsze. Póki nie ma przy 12, póki jeszcze cały import nie ruszył pełną parą, to gonimy do odcięcia. Już u mnie leciało Jadymy Durch. Oberschließen, znacie? Poszukajcie sobie na internecie. To jest piosenka powrotna śląskich i opolskich transportowców. Ojojoj, ten bidaczek przed nami został właśnie ściągnięty przez policję. Zajechała policja, napisała Bitte folgen, no i on musi folgować. Zrobię sobie odstęp, żeby sobie przypadkiem nie zmienili zdania i mnie nie ściągnęli. A ja to policji na Magdeburgu nie znam. Tutaj z Enerkona już od dawna wyciągała nas do F4. Chociaż nie, policja też czasami jeździła z nami rzeczywiście. To może bym kogoś znała.
tak, po co by mieli ściągać taką mnie, jak widać, że zestaw nowy. I u mnie raczej nic nie zarobią. Taki są, taki chłopaki. Jak można wziąć takiego kogoś, co ma tam jakieś butle do spawania, to już mi ADR-kiem pachnie. To jakaś przyczepka, może przeładowana. No, trzeba taką robotę sobie szukać, na której można zarobić, nie? Volvo zjeżdża na pauzę. Już bym chciała na gabaryty zajechać. Ale tam zajęte, widzę na gabarytach. No popatrzcie, wiatraki. Na weekend ciężko pracują. Widzicie, jak mają śmigła aż wygięte, łuki, jak wiatr nie wieje. No, będzie impreza. One normalnie tak dosyć mocno odstają od swojej nogi, powiedzmy, a teraz widzicie, są tak wygięte, że jak się obracają, to aż prawie dotykają. Tak to wygląda, oczywiście dotykają, ale są stosunkowo blisko. Wy Stosiki, kto was tutaj przywiózł? Wy nie jesteście moje. Ja was tu nie przywiozą, a może? Ale nie, tutaj chyba nie. Nie, tutaj nie wiozą Stosy. To nie moje, ale też jesteście fajne. No i niestety ale już na sam koniec 107 do granicy i tutaj w Zwężce jakiś korek mi pokazuje. Przykro mi, koniec oglądania korka, bo mam spotkanie o 3:00, także akurat w korku będzie się dobrze rozmawiać. Idę na spotkanie. Jak pandemia mi bardzo pomogła, wiecie co? W moim biznesie pandemia mi bardzo pomogła. Bo wszystkie spotkania, na które przedtem musiałam się tłumaczyć, że nie jestem w stanie, bo jestem w trasie, teraz wszystko można zrobić zdalnie. I to mi się podoba. W korku robi spotkanie biznesowe. Już się spotkanie odbyło, a na horyzoncie widzę Achtung, Achtung, Stau. Wolwi, mamy przerwę. Patrzcie, jak pięknie się wszyscy ustawiają od razu w korytarz życia. Na prawo, na lewo, środkiem leci korytarz życia. Ja to sobie zawsze taką robię przerwę, wiecie, jak na końcu w korka stoję. A tak na wszelki wypadek tam przywalić, przynajmniej bardziej patrzy. A nie od razu na sobie. I za nami też korytarz życia działa. Zawsze jest, to co robię z tyłu. Nie wiem, z czego się bardziej śmieję. Jak jest ten korytarz życia, wszyscy jadą tym korytarzem życia, to znalazł się jeden Polak, bo przypominam, że jesteśmy w Niemczech jeszcze i mamy ile do granicy? 45 km znalazł się jeden Polak, co sobie chciał przestrzelić środkiem pięknie, oczywiście bez kogutów. No, ale się znalazł też jeden Niemiec. Albo Polak w niemieckim aucie, jedno bardziej możliwe od drugiego, który mu wyskoczył tym Mercedesem na środek. I się Polak wyhamował i wjechał za mnie grzeczniutko. Ale trochę mu się tam udało pewnie przyjechać już jednak, nie? Ale patrzcie, jakim trzeba być za przeproszeniem. Brzydkim człowiekiem, żeby korytarzem życia ścisnąć do przodu. Albo trzeba mieć 19 lat, albo 18. W sumie tak sobie pomyślałam, że ja w tym wieku byłabym zdolna do takich rzeczy, zrobić tak, nie wiem, dla jaj. Człowiek, młody człowiek głupi.
Nie obrażam oczywiście młodych, ja mówię o sobie. Ja taka byłam. Już tak blisko było, tak bliziusieńko. I co i się, że tak powiem, zepsuło. Już 5 minut stoimy. I chyba się powiem, bo mnie zapowiada, żeby to ruszyło. Patrzcie, jedziemy. Jadymy duch. Już prawie, a cóż, tu na granicy się dzieje, będzie kontrola. To jest, proszę Państwa, Olszyna. Co to się porobiło, że tu nagle coś się dzieje? Że COVID wrócił, czy ja? Wolewi. Ciekawe, kto nas będzie pierwszy raz kontrolował, jak myślisz? Ja mam nadzieję, że przez rok nikt. I przez 2 lata też nikt. W sumie po co? Ty jesteś idealnym. Kontrolować. O, uciekniemy sobie na coś tutaj na parki. Patrz, skurczymy tu nie ściągał. Ja nie chcę. Patrz. Nie, Balwi, widziałeś? Spodobałeś się, dlatego cię ściągnąłem. Dzień dobry. Dobry. Jaki towar Pani przewozi? Mleko w proszku dla dzieci. Cemerkę, licencję i dowód albo prawo jazdy. Jest plomba? Plomby są, no. Są plomby? Mhm. No to poproszę tylko tego. Licencję pierwszy raz będę sprawdzać. Proszę. Tutaj też Was chyba uczy, nie? Sprawdzać te budy. A jak ja teraz mam wyjechać na obiad? Ach, tamtędy dopiero zjazd do domu. Bo tędy też się da wyjechać. Dobra, pierwsza taka mini kontrolka za mną, bo wiadomo, że służba celna skarbowa, tak na granicy to nic groźnego. To już nam czas zajęli. Czyli mam dowód, mam prawko, checklista. Ale mnie czeka papierowy weekend. Tak, zalali mi cemerki. Zadowoleni teraz. Ale teraz idziemy już na pauzę. Wiecie co, bo mamy tak 3,5 godziny do Opola. Zupełnie AdBlue. Yes, baby, I will give you some AdBlue. Ostatnio za mało zalałam, bo tym pistoletem jakoś nie łapał magnesu dobrze. Ten wlew jest tak wysoko, jest taka mała przestrzeń między wlewem a zabudową i naprawdę niektóre pistolety, ale już sobie zamówiłam magnes taki specjalny na końcówkę pistoletu AdBlue i już będę mogła normalnie sobie tankować. Ostatnio to 30 litrów tankowałam w 20 minut. No i tak myślałam właśnie, że może troszeczkę braknąć. No i w każdym razie zostajemy tutaj, wiecie? Nie chce mi się dzisiaj więcej jechać. Mam jeszcze kilka rzeczy do porobienia firmowych. To sobie porobię, a przede wszystkim sobie pójdę teraz zjeść obiad. Mam ten ciepły obiad, bo ten tydzień był taki biedny pod względem żywieniowym. Znaczy biedny i nie biedny, był po prostu mało zróżnicowany. Już 6,29 paliwo, ja biedne. Auto odstawiam na parking w Wolwi. Przykro mi, ale na razie przerywamy firmę. Jak będzie paliwo tańsze, to 5,29 to możemy wracać. Czujecie, ale to powiem wam, to jest naprawdę straszne, bo stawki na rynku wcale się nie podnoszą, a cena za paliwo już wzrosła masakrycznie. Czasami pamiętacie, że był czas, że kosztowało po 5,30. Czy to mój wam historię? Nie wiem. Ten sam kolor. Po 5,30, a teraz patrzcie 6,30. I za to cena ta sama. I teraz niech wam auto przykładowo pali 25 litrów, to skoro na każdym litrze jest złotówka, to na jednym, to na 100 km jest 25 zł różnicy, nie? To jest naprawdę duża różnica. Na 100 km tylko. Gdzie ja sobie stanę? A może sobie stanę? A, czekaj, to stanę. Pod restauracją sobie stanę. Jak będzie czyste.
są lajki, nie? Były tutaj lajki, prawda? Dobrze pamiętam, tak, są lajki. Także, wiecie co? To ja sobie stanę tutaj. Albo to bez sensu tutaj stawać, nie? Tutaj są lajki, czy ich tu nie ma w końcu? Jak to wygląda? To może sobie lepiej stanę tu. Bo tutaj jednak jak do stacji podjeżdżają ciężarówki, to będzie ciężko, a sobie stanę tu. Będziemy. Czy ja coś krzywo stanęłam? Coś krzywo. Nie, to się poprawi. Teraz tak nie poprawiała, że w coś przywalę na pustym placu. No jest, co? Dobrze, tu na pewno będzie bezpiecznie. Teraz biorę kurtkę od razu i idę. Miałam mówić spać, ale mam pokręcone w głowie. Idę jeść. Idę w końcu jeść jakiś ciepły obiad. Co to za znak? Co to oznacza?